Cześć, mamy godzinę 10:17. Jestem tutaj razem z Michałem. Walczyliśmy twardo i generalnie uruchamialiśmy nasze urządzenie. Chcę Wam krótko powiedzieć od początku, jaka jest w ogóle idea. Więc generalnie, żeby zastąpić respirator, korzystamy z worka Ambu, który widzicie tutaj. Jest to standardowe urządzenie, które jest wykorzystywane przy ręcznym wymuszaniu obiegu powietrza w płucach. I generalnie zasada działania jest taka, że przykładamy go, tak jak tu widzicie, na zielono mamy człowieka narysowanego, przykładamy do ust, przykładamy ustnik i poprzez zgniatanie tej gruszki w odpowiednim tempie powodujemy, że do płuc wtłaczamy odpowiednią ilość powietrza. Z ważnych rzeczy, które należy nadmienić, jest to, że mamy tutaj zawór ciśnienia, który zabezpiecza nas przed zbyt gwałtownym ściśnięciem. Gdybyśmy chcieli wtłoczyć zbyt dużo powietrza do ust pacjenta, moglibyśmy uszkodzić je i jednocześnie mamy zawór PIP, który kontroluje powietrze przy wydmuchiwaniu, ponieważ w płucach mamy umieszczone pęcherzyki płucne, zwłaszcza jeżeli jest dysfunkcja, tak jak w przypadku koronawirusa, to te pęcherzyki przy nadmiernym wydmuchnięciu powietrza potrafią się zamknąć i wtedy mamy też problem, że nie możemy przyswajać tlenu. No i teraz nasze urządzenie ma na celu zrobić to, żeby zastąpić pracę operatora przy zgniataniu tego worka, bo wiadomo, że takiej czynności nie da się wykonywać przez kilkanaście godzin albo przez dłuższy jeszcze czas i dodatkowo trzeba to wyrobić równo i jedna osoba jest wtedy wyłączona z możliwości wykonywania innych czynności. Urządzenie składa się z trzech pokręteł. Pierwsza gałka ustawia objętość, czyli jak maksymalnie worek zostanie zgnieciony, ile powietrza wtłoczymy. Druga ustala w jakich cyklach, bo możemy robić to szybko, a możemy robić to wolno. Ważne jest to, że zachowujemy proporcję 1:2, czyli długość wydechu jest dwukrotnie dłuższa niż wdechu. I ustalamy szybkość pompy, kiedy tłoczymy to. Czyli jak duże będzie ciśnienie, które będziemy wkładać i to jest związane z szybkością ucisku. Tego już nie będę Wam opowiadał, bo jest późno. My też z Michałem musimy pójść wreszcie do domu. Natomiast chcę Wam, jak widzicie tutaj, możecie się rozejrzeć. Mamy krajobraz po bitwie i generalnie walczyliśmy do samego końca. No i najważniejsza część. To tutaj widać koncepcję urządzenia. Możecie zobaczyć, że jest ten sam worek, który widzieliście tam wcześniej. Jest zastosowany worek, który wyrównawczy, celowo tutaj symuluje nam płuca, w które wtłaczamy powietrze, żeby mieć opór dla pompki. No i to, co wykonaliśmy, to jest to, co Wam mówiłem, czyli zamiast ruchu ręką mamy ruch miechów, które zgniatają ten worek. Myślę, Michał, że możesz jeszcze takie duże zbliżenie zrobić, nie wiem, jeżeli to się dobrze jest widoczne. No i taki automat, wiadomo, może wykonywać to w nieskończoność i się nie męczy. Jak widzicie, to jeszcze nie jest tak skręcone jak docelowo. Tu mamy czujniki ciśnienia, które są w stanie badać i kontrolować pracę tych miechów i wyciągać wnioski, czy praca jest poprawna i w razie awarii urządzenie może zgłaszać usterkę. No i taką ciekawostkę na deser powiem, dla osób może trochę bardziej zmudity, że mamy tutaj zastosowane tranzystory KD503, które są zapożyczone z projektu WSH 507. No i myślę, że wtajemniczeni będą wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie wręcz po prostu wykorzystaliśmy, bo nie mieliśmy wszystkiego na miejscu, żeby tak szybko to zmontować, części do tego projektu, żeby uruchomić całość. Jeszcze krótko tylko Wam powiem, jakie są składowe. Możecie zobaczyć, że tu mamy 3 pompki. One teraz nie pracują z pełną mocą, także mają jeszcze zapas. One są celowo też po to 3, że w razie awarii jednej pompki operator ma jeszcze możliwość podjęcia czynności, żeby móc dalej reanimować pacjenta, ale będzie wiedział, że już jest usterka w urządzeniu. Jednocześnie też po to są 2 czujniki, które będą włączone w obwód rurek zasilające te miechy, bo te czujniki będą mogły sprawdzić na przykład usterkę z jednego z tych miechów i podjąć reakcję, że też jeszcze na jednym miechu będą część powietrza wtłaczały i zgłoszą usterkę. Są 2 zawory, które sterują tutaj pracą
tych miechów. One się otwierają i jednocześnie spuszczają powietrze w określonym cyklu. I powietrze to działa na tej zasadzie, że właśnie powietrze jest pompowane przez pompki na tą magistralę, która jest w tych zaworach i magistrala otwiera się w momencie, kiedy ma wtłoczyć powietrze i tutaj właśnie te zawory regulują tą ilość cykli, o której Wam wcześniej mówiłem, czyli stosunek 2:1, który musi być koniecznie zachowany. Z potencjometrów, które tam wspominałem, tu mamy potencjometr, który reguluje szybkość i mamy potencjometr, który reguluje nam jednocześnie szybkość pracy pompek, ale to jeżeli już złożymy urządzenie, to Wam będziemy pokazywali szczegóły i wszystko opowiadali. To by było na tyle. Dziękuję. Przy okazji na sam koniec chciałem powiedzieć, że ten projekt to nie jest projekt jednej osoby. Jeżeli te materiały gdzieś wyjdą szerzej, to należy powiedzieć, że zarówno tutaj, nie będę wszystkich wymieniał, bo te osoby będą na pewno załączone w komentarzu do filmu. Natomiast chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, zarówno tutaj wewnętrznemu teamowi Moodity działu Engineering, jak i też lekarzom, którzy uczestniczą w tym projekcie, no i dostawcom tych części i organom, które certyfikują, które też z nami współpracują. Także bardzo dziękuję i dzisiaj to jest na tyle, koniec odcinka drugiego. Do zobaczenia.